Witam. Dzisiejszy temat to, czy w walce zawsze wygra większy. Zapraszam. Mój dobry kolega, notabene świetny fighter, zawsze mawiał: ojca oszukasz, matkę oszukasz, ale masy nie oszukasz. Także wychodząc z tego założenia powinienem już zakończyć ten odcinek, ale jednak pozwolę sobie podrążyć ten temat, ponieważ czy na pewno jest tak, że w walce zawsze wygra większy i ewentualnie od czego to zależy. Tak naprawdę, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, kto wygra, potrzebujemy wiedzieć jeszcze przynajmniej 3 rzeczy. Pierwsza, czy jest to walka sportowa, czy też jest to walka realna. Drugie, jak duże jest wyszkolenie u obydwu walczących. I trzecie, jak dużą mają motywację i jaką mają odporność na stres. Oczywiście, że zarówno w walce sportowej, jak i w walce realnej wszystkie te elementy odgrywają taką samą rolę. Chociaż w walce sportowej i w walce realnej ten poziom stresu na przykład może być trochę różny, ponieważ inne są zagrożenia, inne są sytuacje, niemniej jednak on zawsze występuje. Tak samo ważne jest ogólne przygotowanie, tak samo jest nastawienie mentalne, to jak bardzo chcemy wygrać oraz to, jak radzimy sobie ze stresem. I to jak gdyby są czynniki, które będą odgrywały dla nas dużą rolę, ponieważ co z tego, że ktoś jest duży, jeżeli nie potrafi dobrze uderzać, bo pcha na przykład uderzenia i psychikę ma słabą. No to nic mu tutaj jak gdyby nie pomoże. Ten mniejszy oczywiście zaczyna mieć dużo większe szanse. Sytuacja trochę się zmienia, gdy obydwaj mają bardzo podobny poziom wyszkolenia oraz podobną mają mentalność, podobną odporność na stres. No tutaj jednak te tendencje mogą być takie, że większe szanse może mieć ten większy. Zresztą jeżeli zobaczymy sobie na przykład na rywalizację sportową, no to gdyby waga nie odgrywała żadnej roli, no to nie byłoby podziału na kategorie wagowe, a one jednak są. Także ma to jakieś znaczenie. Ja osobiście nigdy nie trenowałem pod kątem rywalizacji sportowej, więc jak gdyby ustalanie tych kategorii wagowej i próba mieszczenia się w różnych z nich mnie nie dotyczy. Zawsze trenowałem pod kątem tego, co może przydać mi się w realu, czy też ewentualnie na bramce. A tam akurat zdarzało się, że waga miała znaczenie. Tylko teraz tak naprawdę należy szukać dalej, ponieważ czy my chcemy być więksi, czy silniejsi? Ponieważ bycie większym wcale nie oznacza bycie silniejszym. Jest takie powiedzenie, że Amerykanie boją się tego, co widać, natomiast Rosjanie boją się tego, czego nie widać. Czyli tak jest przyjęte, że w tej kulturze Zachodu, gdy widzimy kogoś dużego, to znaczy, że on na pewno jest silny. Natomiast w kulturze tutaj rosyjskiej nie do końca tak jest, ponieważ tam dużo ludzi, którzy nie wyglądają na wielkich, jest bardzo silnych. I jakieś 6 lat temu tak naprawdę zainteresowałem się tym, jak to jest, skąd się ta siła ich bierze. I tak naprawdę to jest pierwszy moment, kiedy zająłem się systemem Strong First i tym treningiem z odważnikami kettlebell. Koniecznie chciałem poznać sposób, jak to się dzieje, że oni nie zwiększając kategorii na przykład wagowej, czy też nie zwiększając swojej wagi, stawali się dużo silniejsi. Ja doszedłem na przykład do takiego momentu, że przy mojej wadze nie mogłem sobie już pozwolić na zwiększanie wagi, ponieważ zacząłbym tracić na dynamice, na szybkości, moja technika zaczęłaby się psuć, więc potrzebowałem znaleźć coś, co pozwoli mi trenować bez dopakowywania w siebie mięśni. No i właśnie dlatego ruszyłem z tym systemem Strong First, ponieważ tam, pomimo tego, że pracujemy z odważnikami, to tak naprawdę nie chodzi o to, jakie my ćwiczenia wykonujemy z tymi odważnikami, tylko te odważniki są takim punktem odniesienia, są rodzajem przyrządu, który ma nam pomóc w przygotowaniu całego systemu, ponieważ tu chodzi o system, a nie o sam trening. I okazało się, że w Rosji nie pracują przede wszystkim na budowaniu systemu mięśniowego, tylko pracują bardziej nad rozwijaniem systemu nerwowego. I są to zupełnie inne treningi i
Jeżeli zobaczę na przykład na swoją przeszłość, to do tego momentu, zanim zająłem się Strong First, pracowałem przede wszystkim na siłowni i był to trening tak zwany piramidalny. Natomiast tutaj, gdy zacząłem pracować nad systemem nerwowym, to wszystko się zmieniło, ponieważ kiedyś nie byłem na przykład w stanie wziąć odważnika 16-kilowego i zrobić przysiad na jednej nodze, czyli tak zwany pistol. Podczas gdy teraz 40 czy 48 to nie jest dla mnie jakiś szok wielki. A więc co się stało? Nie zwiększyłem wagi, a dużo bardziej wzrosła siła. I to jest jak gdyby esencją. Czyli teraz nie postrzegam jak gdyby tego problemu wagi na tej zasadzie, kto jest większy, a kto jest mniejszy. Tylko kto jest silniejszy i kto potrafi generować większą moc. To jest ważniejsze, ponieważ dzięki temu mniejszy może wygrywać z tym większym, jeżeli dysponuje większą mocą. I to jest coś, co będę chciał poruszyć w kolejnych odcinkach. I na pewno też wrócimy do tematu, bo chciałbym w tych odcinkach FCF Krav Maga pokazać Wam trochę sztuczek, jak sobie radzić z kimś większym oraz ewentualnie z kimś mniejszym. Także zapraszam na kolejne odcinki. Pozdrawiam. Dla tych, którzy tutaj jeszcze są i nie włączyli tego kanału, opowiem takie swoje zdarzenie ze swojego życia, które może Wam też się kiedyś przyda. Ja w swoim czasie stoczyłem dużo pojedynków, zarówno tych treningowych, jak i tych tam ulicznych, ale jest jedno takie zdarzenie, które utkwiło mi w pamięci i miało ono miejsce, gdy byłem w wojsku. Ja w wojsku byłem w Żarach, w 11 Brygadzie Zmechanizowanej i tam pracowałem w sztabie brygady. I pracowałem do godziny 15, a po godzinie 15 miałem czas wolny, więc codziennie siedziałem na sali. I na tej sali treningowej już byłem kojarzony jako ten, który tam cały czas coś robi, cały czas siedzi i tam sobie pyka w te worki, czy tam z kimś trenuje. I pewnego dnia przyszedł na trening nowo przybyły do jednostki chorąży. Niewiele starszy ode mnie, chłopak, ale typ takiego kozaczka, cwaniaczka. No i podszedł do mnie i powiedział, że chce posparować. Powiedziałem, że nie ma problemu, zrobimy sobie sparring, no i zrobiliśmy go. Tylko że w trakcie tego sparingu okazało się, że nie jest tak dobry, jak wydawało się, że jest, jak mówił, no i tam trochę go ubiłem. Widziałem, że się tym wkurzył mocno i powiedział, że na następny trening przyjdzie znowu, ale już weźmie ze sobą kolegę. Dla mnie to było jasne, że po prostu chcę przeprowadzić kogoś, kto mi po prostu dokopie. I na następny trening, gdy przychodziłem, to już w drzwiach tej sali sportowej czekali na mnie laboranci. To są ci, którzy tam pracują na sali sportowej, obsługują salę sportową i mówią, że słuchaj Darek, przyszli do jacyś kolesie, chcą się z tobą bić. Powiedziałem okej, nie ma sprawy, wchodzę na salę i widzę, że jest ten chorąży i przyprowadził ze sobą jakiegoś gościa. A okazało się, że w międzyczasie poszedł na sekcję kickboxingu i znalazł tam jakiegoś kolesia i namówił do tego, żeby ten przyszedł i po prostu mi dokopał. No i tego kolesia, którego sobie znalazł, no to takiego dużo większego ode mnie, dużo cięższego. No i podleciał do mnie i mówi, że za chwilę robimy sparring. Powiedziałem, dobra, nie ma problemu, ja się tylko rozgrzeję. No i gdy zacząłem się rozgrzewać, zacząłem się zastanawiać, ponieważ ten koleś był naprawdę duży, dużo większy, dużo cięższy ode mnie. Ja w tym czasie miałem 23 lata, ważyłem około 75 kg, no ale miałem za sobą już 10 lat treningu karate Kyokushin, a więc byłem już mocno obity, bo wiedziałem jak sparować. Treningi karate Kyokushin były zawsze bardzo mocne, zawsze bardzo twarde, więc to jakoś nie było dla mnie czymś nowym. No ale widziałem, że oni przynieśli ze sobą rękawice, jakieś tam ochraniacze, więc wiedziałem, że na pewno walka miałaby być nie na zasadach karate, tylko na zasadach kickboksu. A ja z kickboksem nie miałem wtedy do czynienia. Notabene po tym zdarzeniu zacząłem trenować zarówno boks, jak i kickboxing. No ale na tą chwilę nie potrafiłem w ten sposób walczyć.
No i przyglądając się mu, zacząłem dochodzić do wniosków, że nawet jeżeli jakimś cudem bym przetrwał tą walkę, no to na pewno będę mocno poobijany i nie wiem, czy nie skończy się to jeszcze dla mnie jakąś tam kontuzją. I zacząłem myśleć, co robić. Zobaczyłem, że na środku sali sportowej wisi sznur do podciągania się. Taka duża, gruba lina, na której się podciągaliśmy. Podszedłem do tego sznura i na wysokości mniej więcej 20 cm ponad głową zawiesiłem skakankę. Bardzo krótko, tak żeby końcówka tylko odstawała i ta końcówka była dla mnie punktem odniesienia. I zacząłem w tą końcówkę kopać. Wszystko po prostu to, co potrafiłem na daną chwilę zrobić, zacząłem bić, do tego dodawałem jakieś ręce. Po prostu robiłem show wszystkiego tego, co potrafię. Gdy już okopałem ten sznur, jak tylko mogłem najlepiej, przeskoczyłem na robienie pompek. Zacząłem robić pompki, przeskakując z pięści na nadgarstki. Na końcu rozjechałem się do szpagatu, zrobiłem turka i potem, jak gdyby nigdy nic, wstałem z tego szpagatu i podchodzę do nich takim pewnym krokiem i mówię: dobra, jak walczymy? Który pierwszy? Ty najpierw, czy ty? Jak chcecie to robić? A ten duży mówi: a nie, my tylko przyszliśmy tutaj zobaczyć, wiesz, jaka jest sala sportowa, co wy tutaj robicie, a ty to jesteś jakimś tutaj mistrzem karate, tak? W momencie, kiedy zastanawiałem się, co zrobić w trakcie tej rozgrzewki, przypomniał mi się pewien film. A ja wtedy namiętnie oglądałem wszystkie te filmy o karate, o sportach walki, o sztukach walki, wszystko to wciągałem. I w tym filmie jeden z bohaterów powiedział takie zdanie: aby czyjąś siłę opanować, swoją należy zademonstrować. I mi się to wtedy przypomniało. I postanowiłem właśnie, że zawieszę tą skakankę i po prostu pokażę wszystko to, co mam najlepsze. Po prostu zrobiłem taki 10-minutowy show, okay? Łącznie z tymi pompkami, z tym szpagatem, to wszystko po prostu było coś, co ja na tą chwilę potrafiłem robić najlepiej. I w momencie, gdy do nich podchodziłem, starałem się być jak najbardziej także pewny siebie, czy jak gdyby to, co pokazałem przed chwilą, to było takie nic wielkiego. Notabene powinienem dostać Oscara za to, jak to zagrałem. No i podchodząc do nich, tak naprawdę ja byłem już wykończony. Ja po tych 10 minutach tego show, tak zwanej rozgrzewki, ja ledwo stałem na nogach, chociaż po sobie tego nie dałem poznać. I tak naprawdę oni jedyne, co powinni zrobić, to wziąć i strzelić mi psztyczka w nos, a ja bym się wywrócił. Bo ja po prostu do niczego się nie nadawałem. Ale oni tego nie zrobili. Okej? Tak działa psychika. I teraz jaki stąd jest wniosek? Jakie doświadczenie z tego wniosłem? Pierwsze, nigdy nie lekceważ potęgi sugestii. Drugie, jaki jest najlepszy styl walki? Takie jak mówił Bruce Lee, najlepsza sztuka walki to sztuka walki bez walki. Dzięki, pozdrawiam.